Cześć, siemanko, z tej strony Retro Gaming Laptop, a dziś poruszymy sobie temat inny niż laptopy. Dziś poruszymy sobie temat kontrolerów. 2 lata temu zakupiłem sobie kontroler do urządzeń mobilnych, kontroler marki IPEGA. Dokładnie takie coś. Jest to model PG9883S. Generalnie celem wykorzystywania smartfona do emulacji mniejszych konsol. I powiem Wam szczerze, że uważam, że jest to dobry wydatek. Generalnie do celu. Ten kontroler kosztuje gdzieś w granicach 100 zł. Na ten moment na popularnym portalu aukcyjnym można to małe ustrojstwo kupić troszkę taniej. I uważam, że jest to taki dobry, złoty środek tych wszystkich kontrolerów. Oczywiście można kupić Razery czy inne droższe wynalazki. Oczywiście będą lepsze, jeżeli chodzi o sam feeling użytkowania, natomiast czy to zrekompensuje kasę, którą będziecie musieli na to wydać? Kurczę, wydaje mi się, że nie. Chyba że jesteście jakimiś zapalonymi mobilnymi graczami, którzy będą to eksploatować kilka godzin dziennie. Ja w przeciągu tych 2 lat używałem tego kontrolera może kilkadziesiąt razy. Były może ze 2-3 dłuższe, kilkugodzinne sesje. Natomiast jest to dla mnie typowy sprzęt casualowy i generalnie tak też go traktuję. Jeżeli chodzi o feeling wykonania, no czuć, że nie jest to sprzęt marki premium. Jak widzicie, tutaj delikatne luzy są. Całość ciągle na sprężynie bez problemu działa. Z tyłu mamy taką zapadkę, którą po poluzowaniu możemy sobie zwiększyć rozstaw. Także bez żadnego problemu zapniemy tutaj na przykład jakiegoś tableta, czy raczej tablet. Jeżeli chodzi o zestaw przycisków, jest tutaj raczej standardowo. Triggery są zero-jedynkowe, nie ma tutaj możliwości trochę szybciej, trochę wolniej, jest to 0,1. Jeżeli chodzi o analogii, jest dobrze, chociaż uważam, że mogłoby być lepiej, natomiast nie jest źle. Jeżeli chodzi o przyciski, zupełnie nie widzę różnicy pomiędzy tymi a tymi, które mam w padzie od Xboxa. To samo się tyczy krzyżaka, jest jak najbardziej ok. Z boku mamy przełącznik, dzięki któremu jesteśmy sobie w stanie sparować ten pad z różnymi urządzeniami, m.in. z iPadem bądź z inną konsolą. I powiem Wam szczerze, że to nawet dość fajnie działa. Na samym padzie out of box możemy grać we wszystkie gry androidowe ze sklepu Play. Możemy sobie grać we wszystkie porty z PC-ta, jak Vice City, czy GTA 3, czy wszystko w ten deseń. Natomiast co się tyczy konsol, to bez problemu to działa nam z konsolą PlayStation 1. Jeżeli chodzi o konsolę PlayStation 2, musimy sobie przeportować, przemapować tutaj układ przycisków. Jeżeli chodzi o Nintendo, to w zasadzie wszystkie Nintendo nam tutaj działają out of box. No i jeżeli chodzi o wszelkie takie mniejsze konsolki, również jest ok. Może spójrzmy, jak to wygląda w przypadku telefonu. Tutaj mamy smartfon 6,5 cala. Smartfon 6,5 cala bez żadnych dodatkowych kombinacji nam tutaj wchodzi i wygląda to mniej więcej tak. Jest to smartfon mojej córki. Pokazałbym Wam mój i jak to na moim chodzi, natomiast no akurat z niego cały czas nagrywam, więc nie ma takiej możliwości. Jeżeli chodzi o sam smartfon, jest to wygodne, fajne, poręczne. Uważam, że całkiem fajnie to wygląda i w momencie, kiedy wkładamy tutaj smartfon, nam sam kontroler się usztywnia, już na boki żadne nie lata. Sam smartfon tutaj też nie jest w żaden sposób możliwy do wyciągnięcia, ponieważ fajnie te sprężyny nam tutaj to trzymają i daje radę. Natomiast co się tyczy jakichś większych sprzętów, no to spójrzmy, jak to wygląda na przykładzie tabletu. Tutaj mamy 10-calowy tablet i wkładamy sobie tablet tu, blokujemy sobie, cyk, z tyłu dajemy zapadkę na blok i mamy zablokowany tablet. I generalnie powiem Wam szczerze, że również żadnego problemu tutaj w tym temacie nie ma. Sam tablet nie ma możliwości wypaść, jest całkowicie bezpiecznie i uważam, że nie wiem czy nie nawet lepiej to wygląda w całości jak ze smartfonem. Generalnie więc ten pad jest dość uniwersalny.
Więc mógłbym go z czystym sumieniem polecić każdemu, kto chciałby sobie taki mobilny, niedrogi kontroler zakupić. Jeżeli chodzi o samą kwestię baterii, to po tych 2 latach użytkowania ja tutaj wyciągam maksymalnie w okolicach 6 godzin użytkowania. Sam kontroler ładowany jest przez port micro USB tutaj z dołu obudowy. Możemy sobie jednocześnie zaprogramować 3 różne tryby, mianowicie konsola, smartfon i iOS. I bez problemu nam to tutaj będzie śmigać. Wystarczy wtedy tylko przełączyć sobie ten guziczek, a te LEDy zasygnalizują nam, który tryb w danym momencie nam pracuje. Więc cóż, generalnie jeżeli chodzi o mobilne pady, z tych tanich polecam Wam takie rozwiązanie. Chyba że chcecie grać tylko i wyłącznie na samym smartfonie, a macie już w domu konsolę, zawsze sobie możecie za około 14 zł dokupić taki klips i wtedy bez większego problemu montujecie go sobie na padzie, na przykład od takiego Xboxa, i montujecie sobie swój smartfon w ten sposób. Jest to również całkiem fajne rozwiązanie. Natomiast dla mnie osobiście dużo mniej ergonomiczne, ponieważ smartfon waży w okolicach 100 paru gramów i jednak ciąży cały czas w tę stronę. Co za tym idzie, po jakimś czasie bolą nas tutaj nadgarstki, więc takie rozwiązanie jest dużo bardziej kulturalne i mogę go z czystym sumieniem od siebie polecić. Oczywiście tutaj można sobie zrobić taki stand i grać na stole, ale to również nie jest jakoś super wygodne. Więc po raz kolejny to według mnie jest dużo lepsze rozwiązanie. Więc jeżeli któryś z Was, bądź któraś z Was myśli nad jakimś kontrolerem, a w międzyczasie widziało gdzieś IPEGę i zastanawiało się nad jakością wykonania, to osobiście model PG 9083S z czystym sumieniem mogę Wam polecić. Po 2 latach ciągle działa, nic się nie zepsuło i jest jak najbardziej sztos. I jeżeli jesteście w stanie sobie pogodzić średnią jakość wykonania, nie jest to produkt premium, to jak najbardziej możecie sobie w coś takiego pójść. I cóż, jeżeli filmik się podobał, łapa w górę, jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast sekcja komentarzy jest Wasza. Powiedzcie, co Wy myślicie o tego typu kontrolerach i może macie jakiś swój lepszy, konkurencyjny produkt, który moglibyście mi osobiście polecić. Natomiast jeżeli ten content do Was trafia i jeżeli chcecie oglądać więcej tego typu filmów oraz filmów retro, bo jest to kanał głównie w ten deseń kierowany, to zapraszam do siebie. Zawsze możecie rozważyć subskrypcję. Z mojej strony tyle. Dzięki. Cześć.